Siemano, siemandero. Dzisiaj odcinek dla tych, którzy chcą zabrzmieć jak Slash. Konkretnie Slash z okresu, jak grał w takim zespole Slash and Snake Pit. Slash generalnie znany jest z tego, że zbiera węże i lubi węże. I nie są to węże ogrodowe. Ale no oczywiście, jeśli chcecie grać jak Slash, to jak kiedyś nagrałem taki filmik, jak zabrzmieć jak Metallica. Po pierwsze to ćwiczcie i rozwijajcie się i zabrzmicie jak Slash. Po drugie, tak naprawdę to po co grać jak Slash, jak można grać tak jak nie wiem, Jan Kowalski albo Maliniak, czy tam ktokolwiek inny, Kazimierz Dejna. Natomiast no, chodzi o to, żebyście raczej rozwijali swój własny styl. Ale no, w świecie gitarowym istnieją takie rzeczy jak różne sygnatury i znani artyści od lat, właściwie to chyba od pana Les Paula, sygnują swoimi nazwiskami różne produkty i generalnie ludzie łykają temat jak pelikany. I myślą, że jak sobie zakupią taki produkt typu gitara sygnowana przez kogoś, albo wzmacniacz, albo efekt, to od razu zabrzmią tak jak ta osoba. Rzeczywiście w niektórych przypadkach, w przypadku takich wysokiej półkowych rzeczy, są to instrumenty i narzędzia do tego, ażeby móc taki temat osiągnąć i żeby móc się do niego zbliżyć, ale też pośród tego wszystkiego zdarza się gro tychże narzędzi, które po prostu są chwytem marketingowym i no, powodują to, że nie do końca musimy zabrzmieć jak ktoś tam, ale mamy sprzęt, który jest sygnowany przez tego kogoś. Czasem są to sprzęty kiepskie, a czasem są to sprzęty fajne. No i wracając już do tematu, no to dzisiaj mamy taki właśnie wzmacniacz. Wzmacniacz nazywa się Epiphone Snake Pit 15G. Jest wzmacniaczem sygnowanym przez właśnie pana Saula Hudsona, czyli przez Slasha. Jest to wzmacniacz domowy, 15W, do tego, żeby sobie ćwiczyć w chacie. Jego wielkim plusem jest to, że jest przepiękny. Jest prześliczny. Po prostu wygląda jak stare, oldschoolowe wzmacniacze, tak jak powinny wyglądać. Wygląda rasowo. Ma bardzo fajne logo, bardzo fajną siatkę, bardzo fajne, już nie mogę tego utrzymywać, bardzo fajną otoczkę, fajny Tolex, no i naprawdę wygląda rasowo. Nawiązuje do takiej serii lampowych wzmacniaczy Epiphona Junior. Oczywiście Slash związany z firmą Gibson od lat w jakiś tam sposób również wspomaga w swoim kontrakcie firmę Epiphone i dzięki temu może też wypuścić sobie taki wzmacniacz. Zresztą nawet chyba jakieś tam gitary Epiphona Slasha były. Wzmacniacz swoimi różnymi tutaj feature'ami nawiązuje również do starych, takich oldschoolowych czasów. Elektar, tu jest takie logo. Takie logo Elektar mówi nam o tym, że to jest kiedyś takie były wzmacniacze Elektar i w ogóle tam Epiphony i takie. Poczytajcie sobie historię. Nie będę wam wszystkiego podawał na tacy. 8-calowy głośnik, 15 W, 2 kanały, prosty wzmacniacz, wejście słuchawkowe, wejście na jakieś tam podkłady, wejście oczywiście gitarowe, 2 kanały ze wspólną korekcją. Korekcja tutaj w postaci basu, midli i trebli, czyli bardzo, bardzo klasycznie. Jeden kanał w postaci jednego wolumu, psztyczek, elektryczek, overdrive i volume, czyli jak jest tak, to jest więcej, jak jest tak, to jest trochę mniej. Oczywiście wzmacniacz nie ma nic wspólnego z żadną konstrukcją lampową, jest to wzmacniacz w pełni tranzystorowy. Słuchajcie, na tym wzmacniaczu nie do końca da się uzyskać ciepłe lampowe brzmienie również. Nie jest on tak zbudowany, ażeby to symulował, więc no jakbyście chcieli sobie mieć naprawdę lampowe brzmienie a la Slash, no to może lepiej jednak jakiś Marshall. Jako ciekawostkę tutaj powiem, grałem na tym samym wzmacniaczu co Slash kiedyś.
nie na tym samym modelu wzmacniacza, tylko dokładnie na tym samym egzemplarzu, na prototypowym Marshallu dla Slasha. Kiedyś grałem i jestem z tego mega dumny, bo kręciłem dokładnie tymi samymi gałkami. Jakbyście mi w 1988 roku powiedzieli, że takie coś osiągnę, to bym w ogóle powiedział, to jest niemożliwe. A udało się. Wracając do tego wzmacniacza, taki mam dzisiaj jakiś śmieszny humor, znaczy dzisiaj, wczoraj, to 2 w nocy prawie jest. Wracając do tego wzmacniacza, słuchajcie, no jest to wzmacniacz typu pierdziawka, ale z tych takich typów pierdziawek, które do czegoś się jeszcze nadają i jakoś tam dają radę. Oczywiście na warunki domowe jest całkiem głośny, nawet żeby go tutaj nagrać, to właściwie nie mogłem w tymże pomieszczeniu i przy mojej kamerce, którą nagrywałem, a nagrywałem to jak to zwykle nagrywam pierdziawki tymże zoomem Q4 z tym mikrofonem. To tutaj działo się dużo i działo się głośno i ten wzmacniacz ma całkiem sporo tej mocy i niczego mu nie brakuje, więc to jest jego plusem. Niestety jego minusem jest ten głośnik Niby Electar, który ma 8 ohmów, znaczy w sensie 8 cali, on chyba nawet nie ma 8 cali. Chociaż nie, G8, no to może mieć te 8 cali. Nie mam niestety takiej miarki wokół. 8 cali to jest 20 cm. No nie wiem, no może on ma tą przechodnię. No tak, no uwierzmy w to, jak się pomyliłem, to tutaj Wam napiszę, że się pomyliłem. Głośnik ma niby 25 W mocy, więc na szczęście ma trochę zapasu. No jest tutaj głośno, ten kanał czysty za bardzo więcej niż na trójkę, to nie mogłem tutaj rozkręcić. Fajnie czyta przetworniki, fajnie odpowiada na to, co z przetwornika wychodzi, fajnie reaguje na zmiany tego, jak to działa. Myślę, że nie sprawdziłem tego, ale myślę, że ładnie może współpracować z kosteczkami. Jest przycisk elektryczek, jak powiedziałem, nie ma niestety foot switcha, a szkoda. I można sobie też włączyć overdrive, czyli kanał drugi, tak jakby przesterowany i taki trochę mocniejszy, słuchajcie. No nie ukręcimy na tym metalu. Jak mamy mocnego humbuckera, no to da się na maksa połoić, ale zapas tego gainu nie jest taki metalowy, jest to raczej takie rockowe brzmienie i raczej w ten deseń to uderza. Brzmienie samo w sobie jest dosyć twarde, jak powiedziałem wcześniej, nie jest miękką lampą, tylko jest takie dosyć twarde, tranzystorowe. W porównaniu na palecie i w porównaniu z innymi tego typu pierdziawkami nie jest złe i nie ma tutaj tragedii. Właściwie to nawet mi się w jakiś tam sposób gdzieś podobało. Co prawda brzmienie czyste mi się podobało dużo bardziej niż to przesterowane, ale no nie jest źle. Gałka gainu działa tutaj całkiem sprawnie i dodawanie tego i odejmowanie tego powoduje to, że tego nasycenia rzeczywiście mamy nad nim jakąś tam kontrolę i coś się zmienia. Znowu też całkiem to głośno zagadało. Jak na takie waruneczki, jak mówię, no, mieszkania, pokoju, zamkniętego, małego pomieszczenia, no to tutaj jest całkiem głośno. No. Z perkusją nie pogramy. Korekcja oczywiście też działa bardzo fajnie, nie przesadzenie, nic tutaj nie siarzy, nic tutaj nie muli, więc to jest też dosyć dobrym, że tak powiem, dobrą oznaką i plusem tego wzmacniacza. Jakbym miał go ocenić, to właściwie mógłbym spokojnie mu dać 7 na 10. Myślę, że jakby był na przykład głośnik 10-calowy, to bym mu dał nawet 9. 9 na 10, z czego no, dobre 3 z plusem to jest to, jak on też po prostu wygląda, bo jest zrobiony zajebiście. No, stylóweczka jest. Myślę, że jak mówię, no zadowoli on początkujących gitarzystów i spokojnie da radę. Jeśli ktoś szuka czegoś do chaty, a nie potrzebuje rewerbów, delayów, nie potrzebuje żadnych takich zabaw, tylko potrzebuje czegoś, żeby sobie pograć, jego wykonanie jest, myślę, że całkiem niezłe. Wygląda to wszystko zrobione na solidnie. Kolumna zresztą ma nawet taką fajną, znaczy ta obudowa ma nawet taką fajną, to jest stylowe, takie z tyłu jest zaokręglenia. No widać, że trochę się poprzykładali do tego pieca i rzeczywiście chcieli nawiązać do tych starych czasów.
Więc generalnie na plus, jak ktoś szuka dobrego, taniego takiego wzmacniacza do chaty, no to taki wzmacniacz spokojnie da mu radę. Z ciekawostek jeszcze, zanim zaczniemy sobie słuchać, jak on gra, zasilany jest on z takiego osobnego zasilacza 24 V jest ten zasilacz, czyli nie ma wbudowanego jakiegoś tam tranzystorka w środek i nie jest taki, że sobie podłączamy go bezpośrednio do prądu kablem jakimś tam sieciowym, tylko tym zasilaczem i normalnym takim wejściem. To takie niespotykane jest w takich piecach, chociaż właściwie Joyo też tak robi, więc może spotykane. No ale no tak to się prezentuje, słuchajcie. No nic, posłuchajcie już sobie tego. Są dwie gitarki. Gitarka jedna to jest Gibson SGJ, taki oto tutaj. I jak gramy na przesterach, to jest właśnie ten Gibson SGJ, taki brązowy, czekoladowy, na oryginalnych przetwornikach. Fajna, przyjemna, tania gitarka, bardzo ją lubię. To jest chyba model z 2013 roku. Bardzo, bardzo spoko. I to jest gitara, którą wykorzystałem, jak mówię, humbuckerowo mocno i przesterowo, a jak są brzmienia takie już trochę czystsze, to mamy takiego PRS-a, tego Mayera, Johna Mayera dla ubogich, czyli Samika Malibu. Również bardzo przyjemny instrument. Bardzo tani tak naprawdę instrument, ale bardzo, bardzo fajny. Trochę tutaj zmieniona jest elektronika i głównie wykorzystuje przetworniki singlowe, z czego najfajniej grało mi się na tych tutaj dwóch przetwornikach. Bardzo lubię to brzmienie w gitarach typu Stratocaster, Stratocasy. Natomiast to jeszcze jak się włączało humbucker, no to ten czysty tam był taki, że trzeba byłoby go trochę ściszyć, trochę go tam okiełznać. Słuchajcie, piszcie w komentarzach, jak wam się to widzi, jak wam się to podoba i co tam macie do powiedzenia i, że tak powiem, dzielcie się tą sprawą ze mną, a ja już zapraszam do odsłuchania tego, co wyrzępoliłem.
mega wielkie propsy dla wszystkich, którzy oglądają do końca. Nie wiem, co macie napisać w komentarzu. Napiszcie, że fajne świecące kółeczko. Teraz będę robił filmy o makijażach generalnie. Nie wiem, czy to mi coś daje, czy mi to coś nie daje. Tak naprawdę to się zastanawiam, czy to kółeczko w ogóle do czegoś było mi potrzebne. Teraz go nie ma, a teraz jest. No nie, no dobra, jest trochę więcej światła na tą moją gębę, więc okej, magiczne kółeczko. Białe, zielone kółka. Słuchajcie, tego to nikt nie będzie wiedział, o co chodziło. Chociaż może jak ktoś mieszkał w Londynie na Seven Sisters, to będzie wiedział, o co chodzi. Jeżeli chcecie, żebym wam powiedział, to napiszcie w komentarzach, ale nie wiem, czy to jest... Chyba to nie będzie zgodne z regulaminem YouTube'a. Bardzo wam dziękuję, że oglądacie. Oczywiście i wiecie, no i fajnie, nie? Archiwalne piątki. Przepraszam, że wczoraj nie było odcinka. Nadrobimy, ale nie wyrobiłem się. Chciałem pograć z Julkiem w Monopoly. Julek się ostatnio wkręcił w Monopoly, więc czasami jeżdżę teraz do domu trochę wcześniej i czasami nie zdążam, ale wiecie, o co chodzi. No. Czasami życie Boże jest ważniejsze niż YouTube. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dziękuję patronom. Patroni są teraz na liście. Patroni są najważniejszą ze sztuk. Gitara jest najważniejszą ze sztuk. Mega wielkie propsy za wszystko, co robicie. Dziękuję za wasze końcówki samochodowe. Dziękuję za każde miłe słowo. Dziękuję za każdą dyszkę, którą gdzieś tam sypiecie. Jutro już normalny, regularny odcinek, ale mówię, nadgonimy, bo tam tematy na liście są na ten miesiąc zapisane. Plan trzeba nadgonić. Ja bardzo nie lubię. Mnie to zawsze, generalnie to mam zawsze tak, że wiecie, ja wpisuję sobie na miesiąc cały plan, co ma być i jak ma się to pokazywać. I jak gdzieś tam mi ten plan wyskoczy, a nigdy się nie udaje tak, żeby było to regularnie według planu. Jak gdzieś mi coś tam wyskoczy, to ja mam takie disturbance w power, czyli mam zakłócenie w mocy i bardzo się tym denerwuję i generalnie stresuje mnie to. Że tak to jest. Na szczęście są to archiwalne odcinki, którymi czasami można gdzieś tam nadrobić coś. No słuchajcie, lubię to kręcić, lubię to robić, lubię te filmy puszczać bardzo często, sprawia mi to radość, już tak się do tego przyzwyczaiłem, tak się już to wkręciłem, że każde wyjście z tej rutyny powoduje, że no zresztą co was to obchodzi? Końcówka samochodowa. MiG-15, kurde, najlepszy samolot, najpiękniejszy samolot, jaki w ogóle istniał na świecie. Moim zdaniem to jest właśnie MiG-15. Tutaj jakiś sztuka z Junkers 87 w takiej formie, w jakiej powinien być produkowany od samego początku. Tutaj Henkel HE 111, tam jakieś organy. Natomiast no, tutaj jest najpiękniejszy samolot świata, czyli MiG-15 właśnie. Zawsze będę uważał, że ten design jest nietuzinkowy i przecudowny. Jest to coś, co podoba mi się od dzieciaka. No oczywiście wiadomo, że to przez modele i że to przez to, że takie modele tylko były wyłącznie dostępne, ale bardziej mi się podoba na przykład niż Sabre tenże samolot, więc no mówię, będę go propsował. Tutaj mamy też Antka AN-2, więc tak no, wschodnio-niemiecko i wschodnio, że tak powiem, z bloku wschodniego te samoloty. Fajnie.